Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku. Już w ręce trzymam, razem nie zapomniałem, 9652R, 9374 i 2076. Śród numer 2. Amunicja, słuchajcie, 9 RWS, 5.6 też z RWS-a, więc sobie załadujemy. Oczywiście mamy co ze sobą? Mamy drilling. BD14, więc zasiadka. Fajny czas na drilling. Ścierniska pokoszone. Praktycznie sezon w pełni. Dzisiaj mamy 3 wrzesień, jutro dzieciaki do szkoły idą. Przed Staśkiem wielki dzień, bo pierwszy jego dzień w szkole. Idzie do pierwszej klasy. No i, a ja dzisiaj, wczoraj byliśmy wczoraj byliśmy na kaczkach. Mieliśmy polowanie zbiorowe na kaczki. Osoby, które śledzą, czekajcie, podstawię tą kamerę trochę bliżej. Osoby, które śledzą social media nasze, to tam zdjęcia się pokazały. Więc, no więc co Wam powiem? Powiem Wam tylko tyle, że sezon wystartował. Dzisiaj polujemy, dzisiaj przyszliśmy na ambonę, mamy pełnię sezonu. Nie bez kozery wybrałem tę ambonę, dlatego że mamy tu uprawę koniczyny, zaraz Wam pokażę. Nie jeden odcinek z tej ambony został nakręcony. Tutaj udało się raz nakręcić, pierwszy raz naszą kulawą lochę jadzie. Byka strzeliliśmy tutaj, pięknie się to udało nagrać. No i co Wam mogę więcej powiedzieć? Przyszliśmy głównie na jelenie, tak? Polujemy, mamy wrzesień, więc sezon już na jelenie otwarty całkowicie. U nas jeszcze rykowiska nie ma, jesteśmy w ogóle w obwodzie, w którym to rykowisko jest, ale ono jest dużo mniej intensywne niż w górach, tam gdzie tych odcinków rykowiskowych kręcę dla Was najwięcej. I tutaj byki są, ale one już o tej porze, myślę, że duża część tych jeleni po prostu poszła sobie, poszła w miejsce rykowiskowe, bo taka ich natura, ale nie znaczy to, że wszystkie poszły, coś tu może nam wyjść. No oczywiście polujemy na łanie i namawiam, i będę Was namawiał, i będę Was jednocześnie prosił o to, żebyście nie strzelali łań prowadzących. Jeżeli macie taką możliwość, strzelajcie łanie nieprowadzące. Czy łanie dwuletnie, czy starsze, ale postarajcie się, ja wiem, że już można każdą łanię strzelić, ale po co? Sezon się dopiero zaczyna, więc można te łanie poselekcjonować. Dzisiejszy odcinek będzie trochę gadany. Ostatnio tam się taki komentarz pojawił pod jednym z odcinków, co trochę tym, powiedzmy, o wyborach, co był, że za dużo gadam, a za mało poluję. No to jak ten kolega, który to napisał, będzie oglądał ten odcinek, to ja bym go bardzo prosił, żeby pokazał mi drugi kanał na YouTubie w Polsce, który pokazuje, tak często ukazują się odcinki i pokazuje tyle upolowanego zwierza, także bardzo chętnie zobaczę, bardzo chętnie. Dobra, a teraz słuchajcie, bo dzisiejszy materiał, który sobie już myślałem do długi okres czasu, żeby go po prostu nagrać, ponieważ pewne rzeczy zaczęły mi się składać, zacząłem to analizować po swojemu i od razu zaznaczę, być może ja się mylę. Ja nie jestem Sauronem, ja nie mam kryształowej kuli, ja nie będę, to co Wam powiem w tym materiale, wcale nie musi tak być, ale mam takie wrażenie, nieodparte takie wrażenie mam, że wszystko w tą stronę zmierza już do tej pory, ale chcę przejść do tego meritum i muszę Wam powiedzieć, za chwilę do Was wrócę, słuchajcie, ogarnę się, bo dzisiaj też nie mam żadnego termu, żebyście mieli świadomość, dzisiaj siedzimy do zbroku tylko, lornetka Zeissa, więc sobie zapolujemy, i na szyi oczywiście wabik, tak, pisk myszy, doskonały, jakby gdzieś lis wyszedł i podciągnąć nasz strzał śrutowy, no po to ten drilling jest. Więc dzisiaj tak zapolujemy sobie z zasiadki do wieczora, głównie na jelenie, ale to nieważne, może też, żeby mogą wyjść dziki. Rogacze mamy wykonane już i zaraz do Was wrócę, ogarnę się tu, bo słuchajcie, jestem tylko w koszuli, było ciepło, ale tu coś wieje wiatr, się tak zrobiło średnio, ale wziąłem sobie polarek, także w razie czego nie zmarznę. Także rozłożę się tu, ustawię i zaraz do Was wracam. Jak dobrze wiecie, w materiałach, które nagrywałem w ostatnim czasie na kanale, ukazało się sporo materiałów dotyczących szkód. Może nie bezpośrednio związanych ze szkodami, ale pośrednio.
mam tu na myśli odcinek z minibatem, który pokazywał nam, jak przede wszystkim rzetelnie oszacować szkodę. Uczciwie, rzetelnie w obydwie strony. Pokazywałem Wam odcinki z odstraszaczami, czy to były odcinki zimowe, gdzie kręciliśmy materiały z Mariuszem, gdzie robiliśmy odcinki, które miały za zadanie odstraszać zwierzynę i później nakręciliśmy odcinek w Głubczycach, którego kontynuacja pewnie będzie zaraz, za chwilkę po tym odcinku, zobaczycie sami, bo sam jestem mega ciekawy, czy te odstraszacze działają. No było tych materiałów odnośnie szkód sporo. Dlaczego ja tak troszeczkę poszedłem w tą stronę, żeby Wam to pokazać? Słuchajcie, jak dobrze wiecie, ja na swoim kanale i to, co dla Was nagrywam, bardzo często cofam się wstecz, czyli cofam się do historii. Ja nie mówię tu o jakiejś historii, słuchajcie, średniowiecza, ale historii mojego łowiectwa, takie jak ja je poznawałem na przełomie ponad 30 lat. I lubię się czasem cofnąć i odwołać do początku lat 2000, nawet do lat 90., bo może nie wszyscy z Was, chociaż niektórzy na pewno tak. Pamiętacie te czasy, jak to było wtedy. Jakie Wasze koło płaciło odszkodowania, jakie płacimy odszkodowania teraz. Mało tego, ile się pozyskiwało zwierzyny, przykładowo w sezonie 2000-2001, a ile pozyskaliście 2021-2022? Odpowiedzcie sobie sami. To jest taki temat mega wrażliwy. Bardzo dużo myśliwych nie dopuszcza tej myśli do siebie, traktując to w formie, że teraz to już wszystko się wybije, wszystko się wyszczela, bo kiedyś to było. To ja zrobię osobny materiał, bo te dane są dostępne w internecie i spróbuję uświadomić te osoby, które uważają, że kiedyś to było więcej, bo większość, zdecydowana większość żyje w zakłamaniu, żyje po prostu w błędzie. Są dane dostępne, jest bank BDL, czyli bank danych o lasach, jest GUS, jest strona PZM, słuchajcie, te dane wszyscy, każdy, kto ma komputer, bo lepiej na komputerze robić jak na smartfonie, może wejść i zobaczyć, ale to jest temat na osobny odcinek i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, to mnie tam się ktoś drze z tyłu. Z wioski głosy tak by było słychać? Słuchajcie, to jest tak. Kiedyś w latach 90., początkiem lat 2000 nikt, naprawdę nikt nie przypuszczał, że dzisiaj będziemy mieli pomontowane na broni termowizory. Nikt nie przypuszczał, że cały ten postęp, który nastąpił, po prostu jest nie do zatrzymania. Postęp technologiczny, rozwój technologii w każdej dziedzinie. Ja nie mam na myśli łowiectwa, ale rolnictwo, słuchajcie, szkolnictwo, motoryzacja, to można wymieniać wędkarstwo, no można wymieniać wszystko, kompletnie wszystko. I to cały czas idzie do przodu, cały czas. I łowiectwa też to nie ominęło. Zobaczcie, jak wyglądały przyrządy optyczne w 1995 roku, a jak wyglądają w 2023. Zobaczcie, jaka była broń w 1995 roku, z czego myśliwi polowali, a zobaczcie, z czego polujemy teraz. Jakimi jeździliśmy samochodami. I co najważniejsze, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że koszty polowania naprawdę, ale to naprawdę tam wzrosły. No, strasznie. Tutaj koszt utrzymania obwodu, koszt przede wszystkim szkód łowieckich, dzierżawy obwodów i tak dalej, no jest niewspółmierny z lat, powiedzmy, początku lat 2000. Dlaczego? Wiele kół, na przykład, ja to widzę, no, to nie da się tego ukryć, działa mało prewencyjnie, żeby tym szkodom zapobiegać. To jest pierwsza rzecz. Po prostu niektóre koła to już jest absurd. W jednym z odcinków właśnie w tym z odstraszaczem z Głubczyc mówiłem, że niektóre koła wolą zdać obwody niż przeciwdziałać szkodom. Natomiast tu mi się tak wydaje, ale mówię, nie mam szklanej kuli, nie wiem, czy tak będzie, ale jestem raczej przekonany, że w przeciągu 2-3 lat ponad połowa szkód łowieckich, ponad połowa będzie szacowana z dronów. Tu nie chodzi o to, nie traktujcie tego w ten sposób, że Kulejski siedzi na ambonie i powiedział, że będą szacowane z dronów, to wszystkie koła będą kupować drony. No nie o to chodzi.
Chodzi o to, żebyśmy my, myśliwi, byli do tego przygotowani. Żeby jest w każdym kole, w jednym kole jest 20 myśliwych, w drugim 30, w innym 50, w innym 100. Ale zawsze osoby, które szacują szkody i zarządy kół powinny tutaj pomóc, powinny wysłać takie osoby na kurs droniarski. Ja wiem, że to jest pieśń przyszłości, ale to jest taka bliska przyszłość. Słuchajcie, to jest pewne rzeczy nie planuje się na rok czy na 2 lata, tylko się działa strategicznie na kilka lat do przodu, kilkanaście lat do przodu. Jeżeli będziemy przygotowani do tego, będziemy posiadać zwykłego drona, tu nie potrzeba mieć nie wiadomo jakiego drona, ale można kupić drona dzisiaj za około 3000 zł, nauczyć się nim latać i za chwilę szacowania większości upraw będą robione z drona. Za chwilę ktoś mi tam może napisać i pewnie i ma rację w komentarzu, że no ale to tak się wszędzie nie da. No pewnie, że się nie da. Są regiony Polski, Małopolska, Świętokrzyskie, Śląskie, gdzie te pola są małe i ten dron będzie niepotrzebny. Ale już dolnośląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, słuchajcie, warmińsko-mazurskie, tam są uprawy duże. I jeżeli my się nie nauczymy szacować tych szkód, powiedzmy z drona, to się nauczą rolnicy. To się nauczą osoby, które te szkody będą tak szacowały i my nie będziemy mieli za dużo nic do powiedzenia. Więc najlepiej przygotować się do tego, nauczyć się latać tym dronem. Wiecie, według mnie, kto pierwszy sięgnie po szacowania z powietrza? Pierwsi to będą firmy ubezpieczeniowe, takie jak PZU, jak Warta, bo dla nich zakup drona, nie wiem, za 50 000 to jest nic. To jest jak dla mnie wydać 1 grosz. To oni, jak wejdziecie sobie na stronę, sprawdźcie sobie sami, wejdźcie na stronę kompensy, pierwsze co Wam się wyświetla i to tak naprawdę nie ubezpieczenia komunikacyjne, nie ubezpieczenia na życie, tylko ubezpieczenia rolne. Dzisiaj wszedłem, patrzę, pierwsza strona, słuchajcie, wchodząc na telefonie na kompensę ubezpieczenia rolne. Oni to, jeżeli rolnicy się ubezpieczają, bo mamy w tej chwili te zawirowania pogodowe bardzo mocne, no to jak oni mają wyszacować? Oni za chwilę będą szacowali z dronów. Natomiast sam dron jest jakby jedną częścią. Myślę, że za niedługo to właśnie takie powiedzmy PZU, kompensa, Warta, potentat finansowy pójdzie do Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiej, nieważne, do studentów i powie: napiszcie nam tutaj program, aplikację, która jednocześnie ze zdjęć zrobionych dronem wyliczy nam procent uszkodzenia. Dziękuję, słuchajcie, potrwa to rok czasu, przeleci to przez Główny Urząd Miar i Pomiarowy, ten, który daje homologację i za moment tak to będzie wyglądać. Tylko że my, jako myśliwi, powinniśmy się do tego przygotować, bo my będziemy te szkody szacować. W dalszym ciągu, tu się na razie nic nie zmieni, bo w Polsce nie będzie komu szacować tych szkód i musicie o tym wiedzieć. PZD istnieje tylko dzięki szkodom. Nic innego PZD nie trzyma, kompletnie nic, kompletnie. Tylko dzięki temu, że nie ma kto obsługiwać tych szkód, bo nie chodzi o wypłacanie, bo szkody oscylują w Polsce mniej więcej na około 100-120 milionów złotych. To są żadne pieniądze dla Skarbu Państwa. Słuchajcie, to są żadne pieniądze. Dla budżetu krajowego 120 milionów to jest nic. To jest naprawdę nic. To jak ten samolot F-16, co tam kupujemy, chyba kosztuje więcej. Więc to jest w skali kraju to jest nic. Tu chodzi o obsługę, chodzi o osoby, które się na tym znają, o jakby podział administracyjny całego kraju na obwody łowieckie, jak jest podzielony na powiaty, to my mamy całą Polskę podzieloną na obwody łowieckie, całą. I ktoś to musi szacować. I tym bardziej jest to praca bardzo sezonowa. Takie szacowania trwają 4 miesiące w roku, okres wiosenny i późnoletni i powiedzmy jesienny, jeszcze kukurydzę, jak dojdą ziemniaki, buraki. Więc tu o to chodzi. Jakby były osoby, które mogłyby szacować, to już by nas nie było. To już byśmy mieli totalnie skomercjalizowane. Ale wracając do tematu, słuchajcie. Więc jeżeli powstanie taki program, powstanie aplikacja, będzie to honorowane, będzie miała ta aplikacja atesty i będzie to honorowane przez, to już tak w ostateczności mówię, przez sądy, no to nie będzie odwołania od tego. Tylko że my powinniśmy iść krok do przodu i my powinniśmy już to robić. Być może są koła w Polsce, które już tak robią, ale to jest też jakby zadanie PZD, żeby coś takiego wprowadzić. Bo tak jak mówię, na dzień dzisiejszy zakup urządzenia latającego w formie drona, nauczenie osoby odpowiedniego latania
robienia zdjęć, tworzenia map ze szkodami. To jest, słuchajcie, to nie jest fizyka kwantowa. To naprawdę 12-latek to by zrobił. Więc my się przed tym bronimy, tak jak żeśmy się wiele lat bronili przed optyką, normalną optyką, lunetą. Później były obiekcje, jak weszły podświetlane punkty. Później kolejne obiekcje są w tej chwili się bardzo wielu myśliwych broni przed noktowizją, termowizją, ale tego się nie zatrzyma. I szacowania nie będą, że będziemy kółka rzucać i tak dalej, i tak dalej. No nie, tak to nie będzie wyglądać. Ostatnio jechałem, byłem w Kołobrzegu. Jak zobaczyłem, jakie tam są połacie pól, to niewyobrażalne, słuchajcie. To tam w jednym kawałku 100 hektarów, 200 hektarów, no to jak wyszacować to? No w jaki sposób? A jeżeli tam szkody będą, to szacować będziemy musieli. I ja uważam, że takie szacowanie będzie przede wszystkim rzetelne, nie będzie naciągane. To tak pokrótce mi to tak wpadło do głowy, słuchajcie. Jestem ciekawy Waszej opinii, jak Wy to odbieracie, czy w Waszym przypadku, czy też podzielacie moje zdanie, bo tak jak mówię, postępu technologicznego nie zatrzymamy, nie ma takiej możliwości. Trzeba sobie to wybić z głowy, czy się komuś to podoba, czy nie. Po prostu to wcześniej czy później wejdzie, a ja uważam, że wejdzie to obligatoryjnie do 3 lat. To będzie maks. 3 lata, słuchajcie, i tak to będzie wyglądać. Ja dzisiaj jestem na polu, które ma, nie wiem, powiedzmy 15 hektarów. Jakby tu było 15 hektarów kukurydzy, to i tak nie bylibyśmy w stanie tego wyszacować. W żaden sposób. Byłoby takie szacowanie na gębę. A tutaj wylatujecie maszyną, robicie zdjęcia, wrzucacie do programu, wylicza procent uszkodzenia i tak dalej. Dzisiaj drony nagrywają w 4K. Mało tego, są już nagrywają w 8K. No można naprawdę zrobić to rzetelnie i tu nie chodzi o to, żebyśmy się sami oszukiwali. Naprawdę, tylko to, żeby było to zrobione uczciwie dla obu stron. Więc to tak daję pod dyskusję i pod rozwagę. I czekam na Wasze komentarze. Na razie sobie ja czekam na zwierzynę. Wy będziecie pierwszą część odcinka już macie za sobą, bo już więcej nie będę się wypowiadał, żeby ten odcinek znów nie wyszedł godzinny, gadany, ale jestem ciekawy Waszego zdania. A tymczasem sobie tu posiedzimy na tej pięknej koniczynie, którą Wam pokażę. I może nam coś tu wejdzie. Myślę, że niektórzy już poznają miejsce, ale taki mamy oto widok. Tak samo tutaj. Także jeżeli ktoś z Was szacuje już szkody z drona, napiszcie. Możecie do mnie na maila napisać. Jestem bardzo ciekawy, ponieważ samo latanie dronem to nie jest filozofia jakaś głęboka, tylko bardziej mnie interesuje, w jaki sposób wyliczyć procent zniszczenia i być może jest już taka aplikacja. Ja jej nie znam, na dzień dzisiejszy nie znam i nie słyszałem, żeby była. Ale być może ktoś już z Was coś takiego testuje. Więc jestem bardzo ciekawy, bo myślę, że, tak jak Wam powiedziałem, do 3 lat tak to będzie wyglądać. Dobra, koniec gadania. Zaczynamy. Zaczęliśmy polować. Czekamy teraz na zwierza. Może się uda jakiegoś jelenia nam upolować. Łania, ciele. Mamy w odstrzale wszystko. Słuchajcie, byki, dziki. Nawet byki Daniela mamy. Ale na Daniele to czekamy na bykowisko, na byki. Tu jakby nam byk wyszedł, fajny byk. Ja nie mówię o jakimś takim zwykłym byku, ale jakby nam wyszedł jakiś fajny byk, to myślę, że bym strzelił, tak? Jakby był selekcyjny, bo na rykowisku tu nie będę polował na tym obwodzie obok. Więc tutaj się, no chociaż nie mów nigdy, tak? No, może się tutaj wybiorę na rykowisko. Zobaczymy, jak się sprawa potoczy. Bo tam znów jest to rykowisko fajne, ale tam jest duża presja wilków i być może te jelenie wyjdą z tego lasu, zejdą z tej góry, przyjdą tutaj, no nie wiem. Także na razie siedzimy i czekamy na czarnego lub płowego zwierza. Trzymajcie kciuki, może wyjdzie. Mówiłem, że wracam do Was, jak zwierz się też pokaże. I słuchajcie, mamy pierwszy na piękną koniczynkę. Wyszło nam koźle. Będziemy tak zoomować mocno. O, jest tegoroczny koźlaczek. Pewnie kózka zaraz też wyjdzie.
Teraz widać, że to koźlak. Zwierzę jest. No i wyszła kuska. Mówiłem wam, że gdzieś ta kuska tam jest. Wyszła sobie z koźlaczkiem. Najpierw był koźlak i po chwili wyszła koza do niego. Ale nic oprócz tego, a był jeszcze rogacz, słuchajcie, nie zdążyłem nagrać. Taki młodziutki w drugim porożu przeszedł sobie i po prostu jakoś przebiegł. Nie zdążyłem kamery włączyć. I poszedł za górkę i go nie ma. A jeleni nie widać. Dzików też nie. Danieli o dziwo nie widać. To akurat takie danielowe miejsce. Zawsze tu były daniele. Ale spokój, cisza. Wyszło sporo saren. Słuchajcie. Jeleni nie ma. Ani danieli, ani jeleni, ani dzików. A dziki też się nie spodziewałem, bo no koniczyna, tam z drugiej strony jeszcze jakiś owiec ekologiczny rośnie, więc pewnie dziki by wybrały uprawę owsa. Ale ogólnie taka totalna cisza. Sarny powychodziły późno, bardzo późno. Nawet nie jestem w stanie wam nagrać. Tam na dole wyszła jeszcze jedna koza z koźlakiem. Tam z prawej strony jest rogacz, tu za kamerą jest następny rogacz. Ale to już wszystko ciemno. Nie wiem czemu tak. Czasami tak jest. Musicie wiedzieć o tym, że czasami tak jest. Jest taki dzień, że ten ruch zwierzyn jest mały. Ja już wam wielokrotnie mówiłem. Gdzieś jadę autem w ciągu dnia, czy po południu, czy gdzieś rano, nieważne. I widzę na polach, że zwierzyna się kręci, że jest ruch. To znakiem tego, że będzie ruch. Dzisiaj nie bardzo widziałem. No ale przyjechałem w miejsce takie, które liczyłem, że jeszcze jakieś jelenie będą. Niekoniecznie byk, ale może jakaś łania wyjdzie. Nie wyszło. Nie ma, już jest ciemno, już na jeleni się polować nie da, już jest za późno. Musimy chyba zmienić rewir, pojechać na dalszej części odcinka, już dogram wam tylko materiał z samego polowania, ale mam jeszcze taką wielką chęć, bo widzieliście ostatnie odcinki na ścierniskach, to jest przepiękne polowanie na dziki, wspaniałe polowanie, można podchodzić, bawić się z tymi dzikami, trochę postrzelaliśmy, mam jeszcze Mergera, XL-kę, więc jest w domu, więc muszę go wykorzystać jeszcze zanim odeślę z powrotem do Delty, więc tak myślę, czy nie wyskoczyć jeszcze dzisiaj na kabany. Ta C50 z Noxarem mega służy, podoba mi się strasznie, więc wydaje mi się, że chyba może w tym odcinku to dogram wam w drugiej części materiału, a zobaczymy, coś tam mam nagrane. Może to jakoś połączę i tyle, a jak nie, to wyskoczę jeszcze na kabany i coś tam nagram. Popatrzę jeszcze lornetką, czy nic nie ma, ale już ciemno, słuchajcie, naprawdę już jest, już się robi, za 15 minut już będzie totalna kaplica, a dziki to raczej chyba nie mają po co wyjść. No dobra, widzimy się na następnym wyjściu, do zobaczenia. Słuchajcie, ruszamy na podchód. Już mogę wam powiedzieć, że są dziki, są jelenie. Spróbuję wam ponagrywać mergerem, żebyście zobaczyli jakość. No bo, Pawełku, jak jakość? Żyleta. Żyleta. Pulsara znacie z C50, znacie z poprzedniego materiału. No i nie ukrywam, że są też dziki, bo widzieliśmy z daleka, mamy do tego pola kawałek i spróbujemy je obejść pod wiatr. Dzisiaj się w ogóle chodziło, jest zupełnie zimniej niż w ostatnie odcinka, które kręciliśmy nie dalej jak wczoraj. Natomiast jest 12 stopni, ale jest fajnie, bo jest wyraźny wiatr. Mamy taki naprawdę typowo zachodni wiatr, pod który można podchodzić. Spróbujemy podejść. Jedyny problem jest taki, że te jelenie mogą nam zabrać dziki, bo tu jest częściowo uprawa skoszona, tu jest jakieś żyto czy przężyto. Ona jest częściowo skoszona, a częściowo nie, ale spróbujemy podejść. Także ruszamy, mamy do tych dzików jakieś 350 metrów. Podejdziemy bliżej i spróbuję wam ponagrywać.
i jak widzieliście, strzelaliśmy do dzika. Okazało się, że były dwa jakby pojedyncze dziki. Jeden był no, spory dzik, nie jest mały. Zaraz sobie podejdziemy zobaczyć. Po strzale patrzę, z prawej strony jedzie drugi. Słuchajcie, nawet się nie wystraszył za bardzo. I od brzegiem, tam dosyć długo czekaliśmy, ponieważ jakby była termowizja. W termowizji było widać super, bo było, no wiecie jak w termo. W termo patrzycie i od razu widać, troszeczkę się go świeci, wystaje słuch ze zboża, czy podnosi gwizd, widać. A w to trzeba po prostu poczekać, żeby było na czystym, aż w końcu taki wyczekany, takie dobre 10 minut, ale wyszedł nam pięknie na ścianę właśnie tego skoszonego i nieskoszonego. No i oddałem drugi strzał. Obydwa dziki padły w ogniu. Jakość tego Noxara w połączeniu z C50 no jest żyleta. Ja to jak byłem zwolennikiem termo i zresztą dalej jestem celownika termo, to teraz powiedziałem, że sobie popoluję trochę z C50 doposażoną w Noxara, bo robi robotę. No sami widzicie, ja nie będę Wam tutaj opowiadał. Myślę, że nie wiem jak to będzie, jak to zgramy do komputera, wrzucę to przeleci to przez program, przez YouTube'a, to wszystko się tak jakoś zetnie, ale patrząc bezpośrednio w celownik dopalony Noxarem, no to jest robota straszna. No to co, my idziemy zobaczyć nasze dziki. Od razu Wam powiem, że pierwszego strzelałem na 90 metrów, drugiego na około 60, tak żebyście mieli świadomość, bo nie wiem jak Noxarem nagrywałem, jak mergerem nagrywałem, czy to się wszystko nagrało i te dystanse się nagrały, czy nie, bo tak, o nie, to się tak, słuchajcie, nie da, tak? Tu nagrywamy jednym urządzeniem, drugim urządzeniem, jeszcze kamera do tego. Widzimy się przy naszych dzikach, najpierw pójdziemy do tego, którego strzelaliśmy jako drugiego, a później podejdziemy sobie do tego, który jest tam troszeczkę wyżej, który był strzelany jako pierwszy. Także idziemy zobaczyć nasze dziki. C50 w uśpienie, broń na plecy i ruszamy. Czy ci dać lampkę, tą drugą, że Ja świeci? wszystko mam. Proszę. Nagrywa się w ogóle już, nie? No to okej. Ale to nie Nagrywa ma. się? Tak. No dobra, słuchajcie, jest dzik pierwszy. Pojedynczy. No i nawet, tylko płeć męska. Przelatek, bardzo ładnie strzelony. Zaraz się bierzemy do roboty. A tymczasem idziemy, bo ten drugi jest gdzieś tam wyżej. Myślę, że on jest tam jakieś 30-40 metrów dalej. Idziemy do tego drugiego. O! Jest? Tak. Jest. Ale odynia. Kierownik. Wycinek. No ale taki już fajny. Ładny dzik. No, gratuluję. Trzymaj lampkę. Gratuluję. Pokażemy widzom. Tak go wyciągniemy sobie. Pojedynek. Taki nawet dosyć orężny, chociaż nie jest to jakiś oręż imponujący, ale typowy wycinek. Kat na psy. Pamiętajcie, że to są najgorsze dziki dla psów. Ale ładny dziczek. Amator żyta. O tak. No to... Słuchajcie, my się z tymi dzikami uporamy i wyciągniemy i tam sobie nagramy resztę. Bo chciałbym udekorować, ponieważ to jest, można prawie powiedzieć, że dublet, chociaż to nie jest taki typowy dublet, ale nie zmieniając miejsca udało się upolować jednego. Najpierw był ten i za chwilę był ten drugi dzik. Obydwa płeć męska. W niedalekiej odległości od siebie, prawda? Niedalekiej. No one były od siebie, raptem leżą. Obydwa padły w ogniu i leżą od siebie 60 metrów. Może 50. No ale ile mamy pracy, powiem. Da. Sama przyjemność. Sama przyjemność. No dobra, słuchajcie, piękny księżyc. Teraz Wam Paweł pokaże. Dzisiaj przepięknie. Przepiękne w ogóle dzisiaj pogoda. Także my się bierzemy do roboty i jak sobie już te dziki ładnie ułożymy, to do Was wracam. No i co, nasze polowanie dobiegło końca, jak widzicie. Także Hubert podarzył wycinkiem i przelatkiem, tak naprawdę. Tutaj mamy dzika w granicach tam 45-50 kg i takiego 70, między 70 a 80, zaraz pojedziemy na wagę, zważymy. Merger, wersja XL, czyli na tej rozdzielczości 1000 coś. Możecie sami ocenić, bo ponagrywałem Wam trochę jeleni, trochę dzików.
Moim zdaniem urządzenie Żyleta bardzo dobre, nie dobre, tylko bardzo dobre. No co tu dużo mówić, no ciężko znaleźć wadę w urządzeniu, które kosztuje ponad 30 000 złotych. Ja na dzień dzisiejszy nie umiem Wam znaleźć takiej wady, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak. Sprawowało się świetnie, Dalmierz działał rewelacyjnie. Mieliście możliwość zobaczenia obrazu z tego urządzenia na różnych dystansach i co ciekawe, powiem Wam jedno, że tak naprawdę sam się zastanawiam, czy sobie tego Bergera nie zostawić do normalnego polowania, no ale no tani nie jest, więc chyba zostanę przy jakimś urządzeniu tańszym. No i co, C50 widzieliście również w akcji z Noxarem. Akurat Noxar urządzenie z dystrybucji od chłopaków Stanie Polowanie, więc są jakby wyłącznym dystrybutorem na Polskę. Oczywiście możecie, u nas na stronie też mamy, więc powiem Wam, że jeżeli potrzebujecie swoje Nocto, jakiekolwiek macie zmienić jakość tego obrazu, no to myślę, że warto rozważyć iluminator Noxar. Odcinek kończymy, jest późno, ja już jestem trochę naprawdę zmęczony, teraz żeśmy z Pawłem powojowali z tymi dzikami, więc no co, czekam na Wasze komentarze, jak oceniacie sprzęt. No i tyle, tak mniej więcej powiedzmy, jak wyglądała. W poprzednim odcinku widzieliście najtańsze termos Pulsara, no w tym macie spotter najdroższy z oferty, a zarazem o najlepszych parametrach i najlepszy. Także ja Wam mówię, dasz bór, widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, czy następny odcinek chyba już będzie z naszego polowania na kaczki. Może już pojedziemy za jakimś bykiem, a może pójdziemy jeszcze na dziki, bo u nas dzikowie jeszcze dziki są, więc jest na co polować. Także do zobaczenia i dasz bór.